Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnym spotkaniu. Dzisiaj obiecany temat, jak sobie domowymi sposobami poradzić z Helicobacter pylori. Ponieważ jest to kanał o charakterze edukacyjnym, ale dotyczy tematów związanych ze zdrowiem, by nie złamać przepisów prawa polskiego, muszę zamieścić następujące oświadczenie. Wszelkie informacje dotyczące zdrowia są subiektywną oceną autora, czyli moją, i nie mają charakteru porad medycznych, dlatego każda osoba pragnąca zastosować te informacje, by poprawić stan swojego zdrowia, powinna skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. W przeciwnym wypadku robi to na własne ryzyko. A teraz przechodzimy do naszego tematu Helicobacter pylori. Temat jest bardzo obszerny, więc postaram się omówić go skrótowo i w miarę logicznie. Aby pozbyć się bakterii, musimy ustalić pewne rzeczy. Po pierwsze, musimy wiedzieć, co to jest za bakteria i jak przedostaje się do naszego organizmu. Następnie musimy zdiagnozować, czy rzeczywiście mamy to schorzenie. Trzecia sprawa, po upewnieniu się, że mamy bakterię, trzeba wiedzieć, jakie możemy zastosować środki, aby się jej pozbyć. Po czwarte, co zrobić, by Helicobacter pylori już nigdy ponownie nie rozwinęła się w naszym organizmie. Teraz kolejno omówię te punkty. Helicobacter pylori to bakteria, która dostaje się do ciała człowieka przez zakażone picie bądź jedzenie. Helicobacter pylori to bakteria wnikająca do ciała człowieka i żyjąca w przewodzie pokarmowym głównie w żołądku, ale może również rozwijać się w dwunastnicy lub jelicie cienkim. Gdy bakteria przedostanie się do żołądka, osadza się na jego ściankach i atakuje wyściółkę żołądka, która ma za zadanie chronić nasz organizm przed wydostaniem się kwasu, który wytwarzany jest w żołądku, a potrzebujemy go do trawienia pokarmu. Atak bakterii na wspomnianą wyściółkę prowadzi do owrzodzeń, a to może doprowadzić do krwawień albo powodować ból, który uniemożliwi nam przyjmowanie pokarmów. Helicobacter pylori doprowadza więc wiele osób do chorób żołądka, np. zapalenia śluzówki lub wrzodów żołądka i ścian dwunastnicy. Co ciekawe, duża grupa ludzi mająca Helicobacter pylori nie wykazuje żadnych objawów związanych z jej obecnością w organizmie. Dlaczego nie odczuwa tych objawów? Moim zdaniem dlatego, że organizm jest na tyle silny, że panuje nad rozwojem bakterii. Ale gdy tylko będzie osłabiony, np. grypą lub inną chorobą, prawdopodobieństwo, że Helicobacter się ujawni, jest bardzo duże. Helicobacter pylori jest bakterią spiralną, gram-ujemną, a jej optymalne pH, czyli środowisko, w którym się rozwija, jest lekko kwaśne lub obojętne. Teraz wspomnę o najczęściej odczuwalnych objawach. Najczęściej odczuwalny jest ból i w zależności od rozwoju bakterii i ogólnego stanu zdrowia, ból najpierw pojawia się sporadycznie, później trwa dłużej i mocniej, szczególnie w okresie jesiennym i przesilenia wiosennego, a jeżeli schorzenie jest nieleczone, w końcu powoduje bardzo silne bóle, częste i długotrwałe, których częstotliwość maleje tylko latem i wymusza ścisłą dietę, bo tylko to daje ulgę. Ból brzucha występuje najczęściej poniżej linii żeber z lewej strony lub centralnie poniżej splotu słonecznego. Określany jest jako gniotący, uwierający lub kłujący i palący. Przypominam, że w wielu przypadkach choroba wrzodowa przebiega bezobjawowo, a powikłania mogą być bardzo poważne, bo dochodzi do perforacji wrzodów, czyli przebicia ścian żołądka i krwotoków, które mogą pojawić się w stolcu, a wiele osób będzie myślało, że ma chore jelita. Wspomniałem, że ból brzucha występuje z lewej strony, ale może to również wskazywać na zapalenie trzustki lub jajników,
albo być spowodowany nawet zaparciami. Gdy występuje z prawej strony, tutaj też należy działać rozsądnie, bo może to być wyrostek robaczkowy lub pęcherzyk żółciowy. Dlatego tak ważne jest, żeby upewnić się, czy mamy tą bakterię, czy to Helicobacter pylori powoduje te bóle. Zanim powiem, jak upewnić się, czy mamy Helicobacter pylori, to jeszcze chwilkę powrócę do tego, jak dochodzi do zakażenia bakterią. Upraszczając, muszą być spełnione przynajmniej dwa warunki. Pierwszy to przeniesienie bakterii do organizmu z jedzeniem lub wypiciem zakażonej żywności, a drugi stworzenie odpowiedniego środowiska w żołądku, które umożliwi jej rozwój. Czyli jak mówiłem przed chwilą, stężenie kwasu w żołądku musi być na tyle małe, by stworzyć środowisko mało kwaśne lub obojętne. Cóż więc takiego zmienia kwasowość? To jest kolejny temat obszerny i nakręcę o tym następny odcinek, więc teraz tylko ogólnie. Przyczyn zmiany kwasowości w żołądku jest kilka bądź kilkanaście. Na przykład, kiedy popijamy podczas jedzenia. Następnie, kiedy jemy zbyt zasadowe posiłki lub bierzemy suplementację zasadową. Na przykład tak modna dzisiaj suplementacja sodą lub cytryną. Cytryna przecież ma kwas, powie ktoś zdziwiony. No tak, ale składniki mineralne w cytrynie powodują, że ma odczyn zasadowy, więc nadmiar działa zasadotwórczo. I często ludzie, nie wiedząc o tym, robiąc różnego typu oczyszczania cytryną, powodują zmianę środowiska w żołądku. Kolejną z przyczyn może być odźwiernik żołądka, który gdy źle pracuje, powoduje przedostawanie się żółci do żołądka. A jak wiadomo, żółć ma odczynnik zasadowy. Zasadowość żołądka zmieniają również niesteroidowe leki przeciwzapalne. Ich nadużywanie i różne leki, których nie mogę wymienić, bo zaraz będę wrogiem publicznym numer 1, ale wystarczy uważnie czytać ulotki, również wpływają na zmianę środowiska w żołądku. A należy tu nadmienić, że lekarze wciąż przepisują leki obojętniające środowisko kwasowe w żołądku, więc nic tutaj dodać nie można. Oczywiście dochodzą również czynniki dodatkowe, które sprzyjają powstawaniu wrzodów, np. palenie papierosów, częste picie mocnej kawy, nadużywanie alkoholu i stres. Dobrze, przechodzimy do punktu drugiego. Skąd mamy wiedzieć, że mamy bakterię, bo ból w żołądku może mieć inne przyczyny? Najprościej oczywiście wykonać odpowiednie badania, czyli gastroskopię, badania endoskopowe lub test na obecność Helicobacter pylori. Metodami domowymi są na przykład do szklanki czystej wody dodać sporą ilość śliny zebranej w ustach i jeżeli powstaną nitki, bakteria jest. Jeżeli ślina się rozpuści, bakterii nie ma. Osobiście nie polecam tej metody, chociaż ona jest dosyć modna, ponieważ moim zdaniem jest bardzo mało wiarygodna. Trochę bardziej wiarygodną jest metoda obserwacji języka. Przy Helicobacter pylori w obszarze zaznaczonym w kółeczku pojawiają się zmiany w postaci braku nalotu lub jeżeli będzie nalot, to może on mieć zabarwienie żółte lub lekko brązowe. I tutaj trzeba mieć troszkę wprawy, bo według medycyny chińskiej nawet gęstość i kolor nalotu może oznaczać inne schorzenie. Inną metodą jest obserwacja tęczówki oka. Jeżeli wokół czarnej źrenicy na kolorowej tęczówce występuje regularny, jaśniejszy okrąg, to możemy być pewni, że żołądek nie pracuje dobrze. Można to zaobserwować sobie w lustrze. Podczas powiększenia w lampie szczelinowej lub czasami nawet przez obserwację w lustrze źrenicy dostrzegamy często w obszarze jaśniejszego okręgu przebarwienia, jak na fotografii. I wtedy to niemal pewne, że jest to Helicobacter pylori. Oczywiście są jeszcze inne znaki mówiące o zaawansowaniu choroby lub innych chorobach.
Ja, stosując tą metodę, nigdy jeszcze nie pomyliłem się w irydodiagnozie, nawet na podstawie przesłanych fotografii oczu. Dobrze, zakładając, że potwierdziliśmy istnienie bakterii, przechodzimy do punktu, jak się jej pozbyć. I tu znowu parę metod, bo jesteśmy inni i każdy ma inny organizm, więc metoda u jednego działająca, u drugiego może nie przynieść rezultatów, więc podam parę sposobów, którymi kiedyś leczono helikobakter i wrzody żołądka. Pierwszą metodą to rozcieńczony kwas z kapusty kiszonej, 1 łyżkę soku rozcieńczyć z 6 łyżkami wody i pić po 1 łyżce co godzinę, a w przerwach co 2 godziny należy zjadać po 1 łyżce świeżego twarogu. Drugą metodą kapuścianą jest świeży sok z kapusty. Należy spożywać od 0,5 litra do 1 litra soku w ciągu dnia, pijąc go łykami, takimi dużymi łykami, i kuracja trwa od 3 do 6 tygodni w zależności od stopnia zaawansowania choroby. W okresie leczenia obowiązuje również dieta, o której wspomnę na końcu. Moim zdaniem powyższe kuracje sprawdzają się tylko na samym początku choroby, bo ich zadaniem jest głównie zakwaszenie żołądka. Kolejną metodą jest picie wyciągu z obieżyn ziemniaka. To metoda bardzo tania, bardzo popularna kiedyś i zawsze będąca pod ręką. Ziemniaki myjemy szczoteczką i obieramy. Obierki wrzucamy do garnka i zalewamy wodą w stosunku 1:1. Na tyle, by przykryć po prostu ziemniaki małą ilością wody. Gotujemy pod przykryciem, aż wszystko stanie się miękkie. Możemy to zmiksować lub odcedzić, czyli wycisnąć wodę, ten wywar z obieżyn i pić co 2 godziny przynajmniej po 1/3 do 1/2 szklanki lekko ciepłe. Moim zdaniem, o ile w początkowej fazie często efekt jest dobry, to przy bardziej zaawansowanej chorobie nie wystarcza. Inną metodą jest tak zwane wysuszanie, też kiedyś bardzo popularne, czyli picie alkoholu, który miał ponad 85%. Alkohol dezynfekował ściany żołądka i wysuszał wrzody. Piło się go rano, na czczo i wieczorem przed snem po 20 gram, zachowując dietę na czas leczenia. Niestety, gdy wrzodów było kilka w bardziej zaawansowanym stadium, powodowała ta metoda, silne bóle. Kolejną metodą, i tu muszę podkreślić, że jej skuteczność była bardzo duża, to picie własnego moczu. Można oczywiście wyśmiewać i kpić z tej metody, ale działanie było naprawdę bardzo efektywne i szybkie. Często ratowało życie ludzkie. Myślę, że warto o niej pamiętać, szczególnie w czasach ciężkich, które mam nadzieję nie nadejdą, bo ta metoda jest zawsze, że tak powiem, pod ręką. Sposób picia: 50 ml własnego ciepłego moczu ze środkowego strumienia pić 3 razy dziennie. Rano na czczo, w południe między posiłkami i wieczorem godzinkę przed snem. Rada dla osób, które się brzydzą zapachem lub smakiem. Należy wydmuchać powietrze z płuc, zatkać nos, wypić, wypłukać usta, odetkać nos i wciągnąć powietrze. Teraz dochodzimy do metody współczesnej, zbadanej szczególnie przez instytuty na Ukrainie i w Rosji, mianowicie leczenie propolisem. Propolis musi być w formie stężonej. Jak go zrobić, już mówiłem w jednym z poprzednich filmików. Link będzie w opisie, a miniaturka na końcu tego filmiku. Propolis jest produktem szczególnie silnym i wszechstronnym, o czym wspominałem już w tamtym filmiku, a jego zaletą jest to, że możemy go zrobić w domu i przetrzymywać bardzo długo. Kilkanaście kropli stężonego propolisu wlać do niewielkiej ilości letniej wody, to jest około 10 ml wody, i wypijać 4, 5, a nawet 6 razy dziennie. Gdy ból będzie ustępował, pić 3 razy dziennie 30 minut przed posiłkiem. Dodatkowo można wspomagać tą metodę pijąc herbatki z pojedynczych
ziółek bądź zestawów ziołowych. Metoda naprawdę jest niesamowicie skuteczna i powoduje całkowitą eliminację dolegliwości. Jestem żywym dowodem skuteczności, gdyż przez 7 lat próbowałem pozbyć się Helicobacter pylori, na początku również antybiotykami, ale dopiero w ten sposób pozbyłem się problemu trwale. Od 3 lat nie mam żadnego bólu i jem i piję wszystko. Teraz podam pojedyncze ziółka na herbatki, które przy każdej metodzie, jeżeli ktoś się na nią zdecyduje, są wskazane. Pierwszym będzie rumianek, gdzie ma działanie przeciwzapalne, rozkurczające i odkażające. Zrobić herbatkę z rumianku i pić kilka razy dziennie po pół szklanki. Bardzo dobrze osłonową na ściany żołądka jest picie siemienia lnianego w postaci naparu. Łyżkę nasion siemienia lnianego zalewa się szklanką wrzącej wody, przykrywa i odstawia na 15 minut albo gotuje na wolnym ogniu. Napar należy pić pomiędzy posiłkami. Uwaga, siemienia nie można pić zbyt długo, bo zamiast zdrowia da odwrotny efekt. Dlaczego? O tym innym razem. Bardzo dobrze osłonowo działa również herbatka z kozieradki pospolitej. Działa ona osłaniająco. Sposób przygotowania. Zagotować szklankę wody, dodać do niej 1 łyżkę ziaren kozieradki pospolitej, parzyć przez 5 minut, poczekać aż przestygnie i pić 2-3 razy dziennie. Kolejnym ziółkiem są liście babki lancetowatej. Babka lancetowata przyspiesza gojenie ran. Łyżkę stołową liści zalać 300 ml wody, zagotować i gotować na małym ogniu kilka minut. Przecadzić przez sito, ostudzić i pić 3-4 razy dziennie. Z mieszanek ziołowych polecam gorącą mieszankę ojca Andrzeja Klimuszki. Podam skład. Wszystko po 50 g. Kłącze pięciornika, ziele dasznika, ziele krwawnika, korzeń prawoślazu, liść podbiału, korzeń kozłka, liść melisy, kwiat lawendy, korzeń mniszka lekarskiego, liść pokrzywy i ziele srebrnika. Łyżkę ziół, po zmieszaniu oczywiście tych wszystkich ziół, łyżkę ziół zalać szklanką wrzącej wody, odstawić pod przykryciem na przynajmniej godzinę i pić 3 razy dziennie po szklance ciepłego naparu. Najlepiej 20 minut przed posiłkiem. Trzeba pamiętać, że podczas likwidacji Helicobacter pylori należy zachować odpowiednią dietę. To jest kolejny bardzo duży temat, więc tylko wypunktuję, co najlepiej należy zrobić. Więc tak, jadać regularnie lekkostrawne posiłki 5-6 razy dziennie, mniej więcej o stałych porach, jeżeli możemy to zrobić. Posiłki muszą być proste i lekkostrawne. Zrezygnować z potraw smażonych na rzecz duszonych i gotowanych. Unikać ostrych przypraw, np. musztardy, octu, chrzanu, cebuli, papryki. Oczywiście wykluczyć wszelkie napoje gazowane. Zrezygnować bądź ograniczyć bardzo kawę. Następnie zrezygnować z alkoholu i papierosów. No i odmieniać swoje nawyki żywieniowe, które doprowadziły do tego, że bakteria mogła nas zaatakować. Chcąc jakoś podsumować dzisiejsze spotkanie, chciałbym powiedzieć, że wrzody żołądka, często powodowane przez Helicobacter pylori lub zapalenie ścian żołądka, są do całkowitego wyleczenia. Niech każdy próbuje na sobie różne metody, by dostosować je do potrzeb swojego organizmu. W moim przypadku twierdzę, że pozbyłem się Helicobacter dzięki zastosowaniu nalewki propolisowej. Należy pamiętać, że po wyleczeniu schorzenia, jeszcze raz podkreślę, po wyleczeniu, a nie w trakcie, zadbać o to, by zwiększyć kwasowość żołądka. Należy również zadbać o higienę jamy ustnej, bo chore uzębienie bardzo utrudnia leczenie bakterii. W ogóle bardzo utrudnia pozbycie się tej bakterii i przedłuża czas leczenia. Ponieważ uważam, że nadchodzą
trudniejsze czasy, to polecam zdobywanie wiedzy, by nie wpadać w panikę, by sobie po prostu radzić w różnych sytuacjach. Jeżeli ktoś chciałby skorzystać ze szkoleń, które organizujemy i pokazujemy w sposób praktyczny, jak sobie radzić z różnymi dolegliwościami i problemami zdrowotnymi, to zapraszam do odwiedzenia strony przepisyziołowe.pl. Link pod filmikiem. Terminy szkoleń będą podawane po likwidacji kwarantanny na koronawirusa. Życzę wszystkim zdrowia i do następnego spotkania.